gdzie czuję spokój, tam, gdzie mam zaufanie, tam, gdzie wprowadzam lekkość, a nawet zabawę, jest dużo, dużo łatwiej. Nie idziemy do pracy po to, żeby zarobić pieniądze, ale po to, żeby się jakoś czuć. Po co nam są w ogóle te pieniądze? Czy to determinuje jakość mojego życia? Jakiej jakości są twoje myśli? Chciałby, żeby jego życie miało znaczenie, żeby jednak robić coś, co daje jakąkolwiek wartość. To żadna ilość pieniędzy mi tego nie da. Nie ma czegoś takiego jak idealny moment. Bo oni nie robili tego dla pieniędzy, nie robili tego, żeby poczuć się wolnym finansowo, tylko mieli jakąś ideę, jakiś pomysł, coś za tym większego stało. Jak zacząć? Pieniądze podążają za radością. Ta zmiana perspektywy, bo wszystko, co widzimy, jest tylko perspektywą. No to bądź spokojna, jak nie masz nic w portfelu. Przekonania leżą u podstaw wszystkiego, co w życiu doświadczamy. Bądź tą osobą, z którą chcą być inni. Niekoniecznie trzeba mieć pieniądze. Większość z nas przychodzi tutaj po to właśnie, żeby doświadczyć działania. Warto to samemu przetestować i my zawsze do tego zachęcamy. Więc mamy dwa światy. Więc fajnie by było trochę się od tej świni odróżnić. Gośćmi dzisiejszego odcinka są Magdalena Mleczkowska i Paweł Sado, twórcy projektu Świadomość Quantum 2.0. Od ponad 20 lat zgłębiają wiedzę z zakresu poszerzania świadomości, prowadzą warsztaty i szkolenia, wykorzystując najszybsze i najskuteczniejsze procesy zmiany podświadomości. Pokazują, jak świadomie rozumieć życie, aby maksymalnie wykorzystać swój potencjał i być szczęśliwym w każdych okolicznościach. Pracują także z coachami, trenerami mentalnymi i psychologami, by mogli oni skutecznie zmieniać swoje życie i dzięki temu jeszcze lepiej pomagać innym. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony, witaj na kanale. Dziś moimi gośćmi, bo dzisiaj nagrywamy w trójkę, są Magda i Paweł. Magda Cześć. i Paweł, których już znacie z kanału, no i te odcinki miały wzięcie, mówiąc tak kolokwialnie, miały wzięcie, podobały się, miały mnóstwo komentarzy pozytywnych. Część osób poznała nasz kanał dzięki wam i w drugą stronę okazało się, że wiele osób nie kojarzyło was, a nagrywacie, tworzycie fajne rzeczy. I dziś wspólnie na naszym kanale, który głównie znany był z tego, że uczył inwestować, później uczył inwestować w kwestii zdrowia, później w kwestii świadomości. No i myślę, że dzisiaj trochę połączymy to wszystko i będziemy rozmawiać o pieniądzach, ale z takiego waszego punktu widzenia. Co wy na to? Jesteśmy gotowi. Dobra. To lećmy. Ja może rozpocznę takim komentarzem. Nie ustalaliśmy tego wcześniej. Komentarzem, który pojawił się ostatnio pod naszym filmem. Teraz to wymyśliłem. Myślę, że to będzie dobra baza do tego, żeby zobaczyć, jak społeczeństwo reaguje na coś, co... No właśnie, to opowiem o sytuacji krótka. Czyli Dawid nagrywał ostatni odcinek i opowiadał o sytuacji Nowaków, rodzinie Nowaków, która w Polsce zarabia 8 000 złotych. Rodzinie. Czyli nie jest to nic nadzwyczajnego, bo gdyby to podzielić, to po 4 000 złotych każdy z członków rodziny dorosłych zarabia. No i komentarz się pojawił taki: jasne, ciekawe, gdzie są takie Nowaki, u mnie to wszyscy 3 000 złotych zarabiają. No i jak byście to ocenili? Co to jest? Dlaczego taki komentarz się pojawił? No myśmy to chyba nawet skomentowali, że no otwórz troszkę klapki, tak, że to, że u ciebie może w jakiejś małej miejscowości, może w jednym zakładzie wszyscy dostają 3 000, bo nie ma alternatywy, bo może twoja wiedza, umiejętności no nie pozwalają ci pojechać do wioski obok, czy do miasteczka obok, żeby pracować za 4, 5 i więcej tysięcy złotych, to nie znaczy, że wszyscy tyle zarabiają. No i on nas tak spłaszczył tym komentarzem i często tak jest w kwestii finansów, że gdzieś się szufladkujemy i potem tam zostajemy całe życie. Także taki przykład na początek i prośba o komentarz, jakbyście to skomentowali. Fajnie, że jest u ciebie na kanale, bo jak już coś się raz usłyszy, to się nie odusłyszy, tak? I to jest takie ziarenko, które zaczyna kiełkować, więc jeżeli ktoś szuka dla siebie różnych rozwiązań i poszerza swoją wiedzę i szuka i uczy się nowego, to prędzej czy później trafi na to miejsce, gdzie zacznie czy więcej zarabiać, czy mieć lepszą jakość życia, czy poszerzać swoją wiedzę jeszcze w innych tematach. Także fajnie. No czasami słychać te takie komentarze, trochę prowokujące, trochę zadziorne. One wynikają ze strachu, one wynikają z jakichś tam ograniczeń, tak? Bo nie znamy innej perspektywy, ale zawsze są tylko głosem tego, że jednak ktoś chciałby, żeby było inaczej. Dlatego się odzywa. Mógł się nie odezwać, bo ile tam jest osób, które oglądały ten materiał, słyszały o tym przykładzie tych Nowaków, a jednak nie zabrało głosu w tej debacie, dyskusji jakby nie było publicznej, no bo przecież ten film jest dostępny, każdy go może zobaczyć i ten komentarz
nawet pod jakimś nickiem, no to jest widoczny. Więc część osób nawet boi się tak wyrazić swoje zdanie, więc pozdrawiamy Cię. Zapraszamy do Metamorfozy Finansowej, do konsultacji bezpłatnej, do czegokolwiek, co może sprawić za kilka lat, że Ty będziesz może śmiał się nawet z tego komentarza, bo swoją sytuację finansową poprawisz. To po takim wstępie może wróćmy w ogóle do samych podstaw i zadajmy sobie takie pytanie, zadam Wam. Po co nam są w ogóle te pieniądze, o których tak dużo mówimy? Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Już w najbliższy czwartek organizujemy bezpłatne szkolenie, na którym zejdziemy jeszcze głębiej. Możesz się na nie zapisać, klikając w link pod tym nagraniem. To jest bardzo dobre, bo można powiedzieć podstawowe pytanie, bo no właśnie, po co nam są te pieniądze? Bo każdy chce zarabiać więcej, chce mieć więcej, chce więcej wydawać, ale jakbyśmy tak zastanowili się, po co tak naprawdę nam są te pieniądze, to pierwsza rzecz, jaka może przychodzić, no to, że wiadomo, muszę coś jeść, muszę gdzieś mieszkać, jakiś kredyt mam do spłaty, więc muszę go spłacić i tak dalej. No ale jak zaczniemy kopać głębiej, że no po co ci, załóżmy teraz mam mieszkanie 40-metrowe, no ale zaczniesz zarabiać więcej, no to mieszkanie 40-metrowe przestanie już cię cieszyć, będziesz chciał mieć na przykład dom. To twoim kolejnym krokiem będzie posiadanie domu. Potem kolejnym krokiem będzie to, że zobaczysz, że masz już dom, no to pewnie samochód, a to lepsze wakacje i tak cały czas będzie taka pogoń, bo myślę, że większość osób tak ma, że ma w pewnym momencie swój trochę taki szklany sufit. Nawet dla tej osoby, co wspomniałeś na początku. Tym sufitem jest te 3000 miesięcznie. Ja się spotkałem nieraz z takimi osobami, gdzie na pytanie, ile chciałyby zarabiać, czyli podaj dowolną kwotę, ile chciałbyś zarabiać, często rzucały właśnie 3000, 4000, 5000, bo one zawsze patrzą ze swojego punktu widzenia, który często jest ograniczony. Zresztą każdy ma pewne ograniczenia. Niektóre osoby, które nie doświadczyły tej szerszej perspektywy, to co wspomniałeś i to, co chociażby wy teraz będziecie robili w trakcie tej metamorfozy finansowej, czyli poszerzali świadomość, to jest to, czym my się głównie też zajmujemy przez ostatnie lata, czego poszukiwaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat tak naprawdę, to ta zmiana perspektywy. Bo wszystko, co widzimy, jest tylko perspektywą. To nie jest nie ma takiej, można powiedzieć, uniwersalnej prawdy. I jeżeli żyjemy w takiej perspektywie, no to dla nas 5000 zł miesięcznie jest szczytem naszych marzeń. Ale w momencie, kiedy już mamy te 5000, to ta nasza perspektywa się poszerza. I chcemy coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Nie zawsze za tym idzie też rozwój świadomości. Bo gdybyśmy wrócili do początku tego pytania, po co nam są te ostatecznie pieniądze, to albo one są w pierwszej kolejności, żeby dać nam jakieś poczucie bezpieczeństwa. Czyli mam co do garnka włożyć, mam dach nad głową, więc po to mi są pieniądze. Ale kiedy ten poziom bazowy zapewnimy, no to zaczynają się otwierać przed nami dalsze pragnienia, dalsze perspektywy. Często jest tak, że pieniędzmi staramy się wypełnić jakieś nasze braki, skompensować sobie, czy to na przykład poczucie swojej ważności, czy dowartościować się i często też myślę, że większość z widzów ma tego świadomość, że im więcej ktoś ma pieniędzy, tym czasami potrafi wychodzą z niego różne rzeczy, jak przez takie szkło powiększające, można powiedzieć. Wszystko to, co miał w sobie, zaczyna się uzewnętrzniać. Generalnie wszystko to, co robimy, cokolwiek robimy, czy idziemy do pracy, czy wchodzimy w jakąś relację, czy wyjeżdżamy na wakacje, robimy dla emocji. Nie idziemy do pracy po to, żeby zarobić pieniądze, ale po to, żeby się jakoś czuć. Tak jak Paweł wspomniał o tym. Niektórzy będą chcieli zaspokajać potrzebę bezpieczeństwa. I może to być przez całe życie. Nie tylko kiedy zaspokoję teraz na chwilę i potem już to odejdzie, bo już jest wypełnione, to zajmę się innymi rzeczami. Jeżeli mamy w sobie silną potrzebę zabiegania o to bezpieczeństwo, czucia się bezpiecznym, to będzie nasz główny motywator. Czyli będę chciała mieć więcej pieniędzy. Teraz muszę spłacić kredyt, teraz potrzebuję wykształcić moje dzieci, potrzebuję wyjechać na wakacje i potrzebuję czuć się bezpiecznie za każdym razem, że jeśli będę chciała coś przeżyć, tak, to potrzebne mi są do tego pieniądze i one zagwarantują mi to, że ja się czuję bezpiecznie w swoim domu, na wyjeździe czy w każdych okolicznościach.
poczucie bezpieczeństwa. Inną potrzebą, jaką zaspokajamy przez pieniądze właśnie, to jest to potrzeba ważności. Bardzo często wiele osób chce mieć coraz lepszy samochód albo kupować sobie jakieś markowe ubrania, czy pokazywać swój status. Tak? Status taki finansowy, prestiż wzbudzać w innych. I nie ma w tym nic złego, tylko warto sobie zawsze zadać pytanie, czy to dominuje moje życie, czy to determinuje jakość mojego życia, że jeżeli ja będę zabiegać o prestiż, jeżeli ja będę się starać wyglądać wyjątkowo albo żyć luksusowo, to czy rzeczywiście to daje mi to, czego ja naprawdę potrzebuję. Tak? Bo potrzeby stworzyły się w naszej podświadomości, kiedy byliśmy małymi dziećmi. Do 7 roku życia, do 6-7 roku życia, kiedy ta podświadomość jest otwarta, chłoniemy z otoczenia, od naszych rodziców, od naszych opiekunów, od ludzi, którzy są naokoło. Czerpiemy z tych wszystkich przykładów, które widzimy, przede wszystkim z uczuć, jakie ci ludzie czują, tak? I wbudowujemy w sobie pewien schemat, który będziemy powtarzać przez całe dorosłe życie. Już o tym wcześniej wspominaliśmy troszeczkę. Więc jeżeli ja jako dziecko widzę, że moi rodzice zawsze się martwią o pieniądze na przykład i czują się niebezpiecznie przez to, nie mają zaufania do tego, co się dzieje naokoło, czują się zagrożeni, nie umieją sobie poradzić z ryzykiem albo z tym, co będzie za chwilę, tak? Zmieni się rząd, zmienią się podatki, pojawi się inflacja, różne zagrożenia, albo ktoś jeszcze mnie okradnie, tak? To najprawdopodobniej będę żyć poprzez tę potrzebę usilnego bezpieczeństwa. Tak? Ale to, co jest najbardziej ciekawe, jeżeli chodzi o temat pieniędzy, to żadna ilość pieniędzy mi tego nie da. Choćbym nie wiem, ile miała na koncie, nigdy nie poczuję w sobie bezpieczeństwa, dopóki nie przerobię tych swoich schematów. Za chwilę też o tym troszeczkę więcej powiemy. Mhm. No pojawiły się tematy tej ważności. Tu mam jeden przykład, który pewnie wszyscy znamy, to może go poruszymy zaraz, ale widzę, że Paweł też miał chyba coś, tak? Tak. Bo to, co właśnie Magda powiedziała, to jest dosyć istotne, bo my często zaczynamy z tego punktu, że potrzebujemy mieć więcej pieniędzy, czyli szukam różnych rozwiązań. Znaczy, jak już szukam, to w ogóle jest fajnie, bo część osób w ogóle nie szuka i podchodzi z takiej perspektywy, że no, wystarczy, że będę, że ktoś mi da, nie trzeba się starać. I wiadomo, do pewnego poziomu to wystarcza, ale jeżeli ktoś ma, może być trochę wyższa aspiracja, może nawet nie chodzi o aspirację, ale czuje, że więcej jest możliwe. I że niekoniecznie może tylko siedzenie na kanapie i oglądanie telewizji to jest to, co chciałby się w życiu zajmować, ale chciałby, żeby jego życie miało znaczenie, żeby jednak robić coś, co daje jakąkolwiek wartość. Osoby, które też kierują się na przykład takim poczuciem, że jak będę miał dostateczną ilość pieniędzy, wtedy będę się czuć bezpiecznie, to jak Magda wspomniała, nie ma takiej kwoty, bo to nie pieniądze, można powiedzieć z tej perspektywy, pieniądze nie dają nam nic, bo pieniądze są często stawiane jako cel, że jak będę miał pieniądze, to będę szczęśliwy, będę miał wreszcie czas dla swoich dzieci, dla najbliższych, będę czuć się bezpiecznie, będę mógł realizować swoje marzenia. Albo będzie mnie stać na to, żeby wreszcie zadbać o swoje zdrowie. Czyli stawiamy ten warunek konieczny do uzyskania tych wszystkich rzeczy. A my staramy się zawsze odwracać to, bo tak jak wspomniałem, często uczymy się właśnie, jak zarabiać pieniądze. To już jest, mówię, ten etap taki fajny, że ktoś już wychodzi z tej swojej strefy, poszerza tą swoją strefę i zaczyna widzieć, że są inne możliwości, więc uczy się inwestowania, uczy się jak zarządzać tym wszystkim i tak dalej. To jest kluczowe, ale bez zmiany tego, kim się jest w środku, bez zmiany tych swoich podświadomych przekonań, bez zmiany tych swoich filtrów, w jakie się patrzy na świat, bo to jest kluczowe. Każdy, tak jak Magda wspomniała, do 7 roku życia nabywamy te przekonania i każdy ma inny filtr nałożony na swoje oczy. I tylko przez ten filtr patrzymy. My nigdy nie patrzymy obiektywnie na rzeczywistość, bo byśmy teraz tutaj stanęli i byśmy mieli jakąś opisać sytuację, która się dzieje teraz na ulicy, to każdy z nas, jak nas tutaj jest trójka, to by powiedział to ze swojej perspektywy i ta sytuacja wyglądałaby całkiem inaczej. I tak samo jest właśnie, jeżeli chodzi w kwestii pieniędzy. Dopóki nie zaczniemy pracować równolegle, zarówno ze sobą, jak i też ucząc się takich stricte narzędzi do tego, jak zarządzać finansami, jak sobie z tym radzić, to zawsze będziemy w tej pozycji, że
zawsze będziemy w pozycji goniącego, czyli tych pieniędzy nigdy nie będzie dojść, zawsze będzie ich brakować, bo kupię sobie już samochód nowy, no ale okaże się, że sąsiad kupił sobie lepszy, więc kurde, no nie mogę mieć tego samochodu, muszę mieć lepszy też. I zawsze będzie ta kwestia, że zawsze więcej. To takie wieczne nienasycenie, co często też jest właśnie próbą skompensowania sobie tego poczucia niebycia wystarczającym. Najczęściej to wynika z tego, że warunkujemy, że kiedy będziemy mieli te pieniądze, to będziemy ważni dla innych, wtedy inni nas docenią, wtedy inni nas zauważą, wtedy może wreszcie inni nas pokochają, bo tak sobie to wymyśliliśmy, tak to widzieliśmy za dziecka, tak to warunkowaliśmy i potem dziwimy się, że nawet dla osób, które mają na przykład duże pieniądze. I ja zachęcam z tej perspektywy, żeby każdy doszedł do tego etapu, gdzie będzie miał duże pieniądze i zobaczył, że to absolutnie nic nie zmienia. Mamy to, wracając, to poczucie, że będę miał pieniądze, to coś załatwi, to coś naprawi, będę miał czas dla żony, dla dzieci. Na wszystko to do tej pory nie ma. Tak się nigdy nie stanie, bo wiecznie będzie ta pogoń i w momencie, kiedy osiągniemy tą tak zwaną wolność finansową, chociaż też to jest ciekawe sformułowanie, bo jakbyśmy posłuchali tych najbogatszych osób na świecie, czy w Polsce, w waszym mieście, gdziekolwiek, to za tym, że oni stali się faktycznie wolni finansowo, że mają takie pieniądze, że mogliby robić cokolwiek, nigdy nie stała chęć bycia wolnym finansowo. Bo oni nie robili tego dla pieniędzy, nie robili tego, żeby poczuć się wolnym finansowo, tylko mieli jakąś ideę, jakiś pomysł, coś za tym większego stało. Więc jeżeli po pierwsze robimy coś tylko dla pieniędzy, no to może być trudne i to może być taka droga pod górkę, gdzie będziemy te pieniądze zarabiali, potem będziemy je tracili i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna strona medalu. A druga jest to, że kiedy zauważymy, że te pieniądze są ważne i są potrzebne, ale one nigdy nie wypełnią tej pustki, jaką mamy w sobie, którą chcemy de facto tymi pieniędzmi zasypać. I dopóki nie poukładamy pewnych rzeczy w swoim wnętrzu, dopóki nie zmienimy swojego obrazu przede wszystkim, bo to dlaczego tak często na przykład podchodzimy z taką, no powiedzmy wprost, agresją czasami, jak widzimy, albo z jakimś takim zawodem, że widzimy jakieś bogate osoby, które doszły do czegoś i mamy tak w sobie takie coś, że kurczę, że jak bogaty to pewnie nakradł, to są też te wszystkie nasze przekonania, albo nakombinował, albo oszust i tak dalej, i tak dalej. Z tej perspektywy można powiedzieć, że nie lubimy, kiedy coś się komuś udaje. Jest w nas takie coś, że wtedy sami, najczęściej jest tu osób, które czują, że mogłyby od życia wziąć więcej, ale są w takim miejscu, gdzie jednak wygodniej im siedzieć jest i narzekać, zamiast podjąć jakieś działanie, tym bardziej, że perspektywy w dzisiejszych czasach przy takim chociażby, nie wiem, kanale jak twój, który dokładnie mówi od A do Z, jak sobie radzić w finansach, czy setki innych kanałów, książek, nie jest to żaden problem, żeby nauczyć się, jak zarabiać pieniądze, jak zmienić z tej perspektywy swoją świadomość. Ale to mówię, to jest tylko jedna noga, a na jednej nodze daleko nie dojdziemy. Więc sam pracując z osobami bardzo bogatymi i sam gdzieś tam też mając tą wolność finansową, wiem ze swojego doświadczenia, że to absolutnie niczego nie załatwia. Osoby bogate mają dokładnie takie same problemy jak osoby, które uważają się za niebogate, bo bycie milionerem to przede wszystkim jest stan świadomości. To nie jest ilość posiadanych pieniędzy na koncie i często tym motorem napędowym to właśnie są czasami te nasze traumy z dzieciństwa, że będę pokazywać wszystkim, że jestem najlepszy, zajadę się w pracy, ale wszystkim udowodnię, że jednak jestem warty tego, żeby mnie zauważyli i będę na przykład realizował to właśnie poprzez zarabianie pieniędzy, zarabianie jak najwięcej i tego więcej nigdy nie ma dość. Powiedziałeś takie ważne zdanie na sam koniec tej twojej odpowiedzi, że podczas spotkań z milionerami i osobami, które nie uważają się za bogate, nie widzisz tej różnicy, że tam to nie jest to, że nie mają, to jest jedyna różnica, że może mają inny stan konta,
No i właśnie tutaj pytanie, bo wspominamy to dzieciństwo, czyli że do 7 roku życia, no to nie my wybieramy, tylko nam się wtłacza ten program, te filtry, zachowania rodziców, my to wszystko chłoniemy jako dzieciaki. No przecież jesteśmy dzieciakami w wieku 7 lat, co możemy powiedzieć, co wiemy o świecie? No nic i wtedy nam się ten program, można powiedzieć, na dyskietkę czy na procesor wygrywa. No i właśnie, i w takim razie, co my powinniśmy zrobić, co ludzie powinni zrobić, którzy uważają, że że właśnie, że nie mają poukładane, że coś im nie idzie, że pieniądze, że odpychają te pieniądze, że całe życie jakoś próbują, ale im nie idzie, że mało zarabiają, albo zarabiają dużo, ale dalej nie mają tego szczęścia. Nie wiedzą o tym, o czym teraz powiedziałeś, że w tych rozmowach wychodzi, że dojście do tych pieniędzy wcale nie jest tym celem, że doszli do tych pieniędzy mają i dalej jest coś nie tak. Od czego zacząć? Od czego zacząć? Ktoś, kto nas ogląda i mówi, kurczę, o czym oni rozmawiają? Ja mam tyle, że muszę siedzieć i liczyć, żeby mi starczyło, a gdzie oni mówią o milionerach? Gdzie ja zrobiłem błąd? Gdzie zrobiłem błąd? W czym jest problem? Tylko w zmianie pracy? No, wiesz, jakby pytam was pod kątem tych wszystkich rozmów, które do tej pory mieliście. Jak zacząć tą zmianę? No bo to na pewno jest proces, na pewno jest droga. Jest taka jedna różnica, która występuje właśnie między osobami niemajętnymi i majętnymi. Tutaj mówiliśmy o tym, że dalej pozostają pewne te same problemy, ale jest jedna taka rzecz. To jest przede wszystkim mindset. Osoby, które mają dużo pieniędzy, mają łatwość w zarabianiu pieniędzy, mają lekkość w zarabianiu pieniędzy, mają lekkość w podejmowaniu ryzyka, mają lekkość w podejmowaniu decyzji. I to jest to, że pieniądze, czy temat pieniędzy, temat związany z pieniędzmi nie jest dla mnie problemem. Ja się po prostu nie martwię o to. I jeżeli wokół jakiegoś tematu mamy lekkość, mamy łatwość, mamy, powiedzmy, względny spokój, znaczy więcej spokoju, tak, niż większość osób, która się przejmuje i zastanawia właśnie, jak przetrwać do kolejnej wypłaty, albo jak spłacić kredyt, kiedy inflacja rośnie i stopy procentowe rosną. Jeżeli tam w tych tematach nie ma spokoju, to zawsze będzie trudno. I wiem, jak to teraz brzmi, tak? No to bądź spokojna, jak nie masz nic w portfelu. No ale właśnie o to chodzi. Jeżeli ja stworzę ten spokój, czy jeżeli ja wykorzystam całą swoją wiedzę, różne narzędzia, znajdę taką przestrzeń, znajdę rozwiązania dla siebie, które dadzą mi spokój, to wtedy w magiczny sposób sprawy zaczynają nam się układać. Tam, gdzie czuję spokój, tam, gdzie mam zaufanie, tam, gdzie wprowadzam lekkość, a nawet zabawę, jest dużo, dużo łatwiej. Ja pamiętam też swoją historię, tak? Swoje doświadczenia. Jako małe dziecko w domu nigdy się nie przelewało. Myślę, że u większości z nas tak możemy powiedzieć, tak? Że nie pochodzimy z bogatych domów i większość z nas będzie miała taką historię. I pamiętam, jak to było, kiedy rodzice się martwili. Jak się martwili, to rzeczywiście było trudno, tak? Że nie było wakacji, albo nie było lepszych ubrań, czy nie było jakichś książek, które chcieliśmy, zabawek i tak dalej, i tak dalej. No i teraz wchodzimy z takimi przekonaniami, z taką historią, z takim doświadczeniem w dorosłe życie i mamy wybór. Albo idziemy tą samą drogą, czyli się martwimy, zastanawiamy i narzekamy, bardzo często też narzekamy, tak? Swoim bliskim, swoim znajomym. Jeżeli siedzimy w tym takim grajdołku, w takim dole ciemnym i się skupiamy tylko na tym, że właśnie jest źle, jest trudno i nie widzę perspektyw, to tam zostanę bardzo długo. Ale mogę też podjąć inną decyzję, że od teraz robię wszystko, żeby zmienić swój nastrój, zmienić swój stan, zmienić to, w jaki sposób cieszę się różnymi rzeczami. Ile sobie radości daję w ciągu dnia, ile spokoju sobie daję w ciągu dnia. I to są takie drobiazgi. Można sobie powiedzieć, no jak to ma zmienić moją sytuację życiową? Ale to zmienia wszystko. Bo jeżeli ja dobrze się czuję ze sobą, dobrze się czuję przez cały mój dzień, to wszystko chce ze mną wtedy być. To, co często powtarzamy, że pieniądze podążają za radością, a nie radość za pieniędzmi. To nie jest tak, że jak zarobię pieniądze, to będę szczęśliwa. Jeżeli ja się dzisiaj poczuję szczęśliwa, jeżeli ja się dzisiaj poczuję bogata, jeżeli ja się dzisiaj poczuję bezpiecznie, to jest atrakcyjne do tego, żeby cała obfitość do mnie przychodziła. Ja często mówię, spraw, żeby pieniądze się w tobie zakochały. No to tak jak między ludźmi. W kim się zakochujemy? Czy bardziej nam się spodoba osoba, która jest wesoła, która jest pewna siebie, w sensie kompletna, rozumie siebie, dobrze się bawi w swoim życiu
I no jest taka solidna, tak? Zbudowana, osadzona w sobie, czy ktoś, kto siedzi i płacze i narzeka. Kto będzie dla nas bardziej atrakcyjny? I tak samo działa wszystko inne we wszechświecie. Spraw, żeby pieniądze się w tobie zakochały, żeby chciały przy tobie być. Bądź tą osobą, z którą chcą być inni, z którą chcą się cieszyć inni, z którą chcą się bawić inni, którzy lubią być przy tobie. Dokładnie te same zasady działają, czy w stosunku do ludzi, tak samo w stosunku do pieniędzy, tak samo w stosunku do zdrowia, w stosunku do innych rzeczy. Więc jeżeli my jesteśmy w takim nastroju, że jest cudownie, że jest fajnie, że bez względu na wszystko ja dbam o swój nastrój, bez względu na wszystko ja dbam o to, że czuję w sobie piękne uczucia, że dobrze się ze sobą czuję, że jestem w stanie znaleźć pozytywne rzeczy, że czuję wdzięczność za już to wszystko, co mam. Nawet jeżeli na moim koncie dzisiaj jest debet, jest na minusie, to czuję wdzięczność za to, że mam konto i za to, że mam na co patrzeć i teraz wygląda sytuacja tak, a za chwilę mam tę pewność, że może się odwrócić. Bo wszystko, co jestem w stanie sobie wyobrazić, że istnieje, wszystko, co jestem w stanie zaobserwować w rzeczywistości, inni ludzie zarabiają wielkie pieniądze, to znaczy, że jest na to sposób. To znaczy, że to można powtórzyć, to można odtworzyć, można tam być. To nie jest zarezerwowane dla nielicznych. Jest zarezerwowane dla tych, którzy wiedzą i są tam emocjonalnie. Nie dla tych, którzy mówią, że to nie działa, to jest głupota, ja dalej będę narzekać. To może kontrowersyjnie, bo to też myślę, że podniesie naszą rozmowę jeszcze bardziej. W ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach gdzieś pojawił się taki film. Nie znam autorki, więc nie będę się odnosił konkretnie, ale powiem bardzo ogólnie, gdzie ona stoi i manifestuje miliardy. Jaka jest różnica między tym, co ja widziałem, co pewnie wielu naszych widzów też widziało, że ktoś tam manifestuje miliardy, czy miliony, wystarczy, choć słowo wystarczy nie dotyczy pieniędzy, tak się mówi, a tym, co ty powiedziałaś, tym, co ty masz na myśli najprawdopodobniej, że chodzi o narzędzie, nie samo nastawienie, no bo samo nastawienie, że usiądę, mam debet na koncie, usiądę i powiem, jest fajnie, Bill Gates jest bogaty, a może zły przykład, przepraszam, ale nie wiem, inny milioner, miliarder jest bogaty, ma pieniądze, ja mam debet, no to nie mam się martwić. Jaka jest różnica między takim naiwnym wierzeniem, że mam się cieszyć z pustego konta, ale zaraz mam narzędzia i wiem, co mam zrobić, albo mam ludzi, którzy mi pomogą, a tym, że ktoś stoi na scenie i mówi, wystarczy manifestować miliony tylko za to, że jestem. No właśnie pytanie, co dla kogo znaczy słowo manifestacja, tak? Manifestacja, czyli urzeczywistnienie się. W jaki sposób się rzeczy urzeczywistniają w mojej rzeczywistości? Myślę, że wiele osób, które nas słucha, wie o tym, że warto ustalać sobie cele, warto żyć w pięknych emocjach, warto wizualizować sobie, tak? Czyli zmieniać ten mindset i widzieć pozytywne rzeczy, tak? To jest etapem też manifestacji. Dużo łatwiej jest najpierw stworzyć sobie dobry nastrój, bo wtedy umiemy zastosować narzędzia. Pojawiają się nowe narzędzia, pojawiają się różne okoliczności, pojawiają się okazje, pojawiają się ludzie, którzy mają wiedzę i którzy mi podpowiedzą, co ja mam dalej robić. Oczywiście samo pozytywne myślenie może być trochę za mało, bo jesteśmy istotami tutaj w 3D, które są i energetyczne, i fizyczne. Mamy ciało, tak? Materia. Widzimy coś stałego, jesteśmy w ciele, w świecie materialnym, ale też jesteśmy energetyczni, czy duchowi, jak niektórzy nazywają. Mamy myśli, mamy emocje, nie widać tego, a istnieje, prawda? Wiemy, że można sobie wizualizować różne rzeczy i one zaczną się pojawiać w naszym świecie. Wiemy, że możemy medytować i nasz umysł się wycisza, jest nam dużo łatwiej wtedy zarządzać swoim dniem i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy dwa światy. Materialny, który widzimy i energetyczny, którego nie widzimy. I jesteśmy tak jedną nogą tu, drugą nogą tu. To, co ja zawsze mówię, że jeżeli korzystamy tylko z jednego obszaru, czyli albo tylko wchodzę w duchowość i medytuję cały dzień, albo tylko cisnę, staram się, cele, jadę, ciężko pracuję, to tak jakbyśmy przez całe życie skakali na jednej nodze. Można dojść, ale się człowiek strasznie namęczy. Tak? Więc dużo łatwiej jest stać na obu nogach i korzystać z tych obu światów. I o ile na przykład dzisiaj już jest dla nas powszechne to, wyznaczamy sobie cele i one zaczynają się realizować. Zaczynamy znajdować najkrótsze drogi do nich. Zaczynamy mieć podpowiedzi, narzędzia, które nam ułatwią dojście do nich. No przecież przed chwilą to było w świecie energii tylko. Więc te cele są dzisiaj dla nas zupełnie naturalne, ale są też inne techniki, które
potrafią jeszcze bardziej przyspieszyć dojście do tego pragnienia, marzenia, celu. Tak? I to są właśnie techniki, które nazywamy takim rozwojem duchowym, ale one dotyczą poznania siebie, zrozumienia siebie, tylko i wyłącznie, a nie gdzieś tam bujania tylko w obłokach. Tak? I jeżeli ja na przykład osobiście słyszę, że wystarczy afirmować albo sobie mówić pozytywnie różne rzeczy i to się zrealizuje, dla mnie to jest trochę za mało. Oczywiście wszystko jest możliwe, bo nie ma rzeczy niemożliwych. I to, co jesteś w stanie sobie wyobrazić, to może się zrealizować, jak najbardziej. Pytanie też, czy my po to tutaj przyszliśmy? Czy wystarczyłoby ci siedzenie na kanapie i myślenie o tym, że mam miliardy? I to, co Paweł często mówi, za chwilę sam też powie, taki zrobię wstęp. Paweł zawsze mówi, że no właśnie, ale gdybyśmy usiedli na kanapie i sobie wizualizowali tylko, że mam miliardy, to nagle dochodzimy do takiego miejsca, że okazuje się, że nie potrzebujemy tych miliardów. To jest taka koncepcja, że jak masz tą umiejętność i możliwość, powiedzmy, manifestowania tych miliardów, to z niej nie skorzystasz, bo wiesz, że te miliardy nie są ci do niczego potrzebne. I to fajnie wygląda, bo każdy myślę, że nie ma osoby, która nas tu będzie oglądała, kto by nie chciał mieć teraz miliarda na koncie. Myślę, że nie trzeba się zakładać. Chyba, że wielokrotny miliarder. Dokładnie, tak, nie będę taki biedny. Apetyt rośnie, nie? Dokładnie, ale tak jak Magda wspomniała, afirmacje, bo to jest kwestia pewnego jakiegoś tam afirmowania, powtarzania sobie pewnych rzeczy i tak dalej, one działają, jeśli mamy też wspierające przekonania. Bo ja jestem w stanie powiedzieć, że ktoś może mieć taki mindset i takie nastawienie i taką pewność w tym, co mówi, że faktycznie jest w stanie sobie to wszystko do siebie przyciągnąć w różny sposób, bo to nie ma znaczenia, jak to się pojawi. Ale większość osób tak nie ma. Bo żeby mieć taki mindset, albo trzeba się z takim urodzić, albo trzeba go sobie wypracować. Jak ktoś już jest na takim też poziomie świadomości, że takie rzeczy jest w stanie robić, to raczej tego nie robi, bo to nie jest mu do niczego potrzebne. To po pierwsze. Po drugie, tutaj też jest kwestia tego, że mamy mało zaufania do siebie i kiedy będziemy mieli więcej zaufania, jeszcze tu trochę wrócę do tego, co było wcześniej mówione, jak będziemy mieli więcej zaufania do siebie, do swoich wyborów, do tego, w jaki sposób patrzymy na pewne rzeczy, na pewne sytuacje. Bo często jest tak, że osoby, które są w tych długach, siedzą po uszy i mówią, no ale z czego mam się, to nie ma czego się tu cieszyć. To jest trudne. Ale w momencie, kiedy mamy to zaufanie do siebie i wiemy, że jesteśmy w stanie odmienić swój los, bo nie jesteśmy pierwszymi, którzy wyszli z długów. Jest takich historii, jakby sobie pooglądać, jest mnóstwo. I są na to sposoby. Jest taka jedna ważna rzecz, że jeżeli ktokolwiek cokolwiek osiągnął na tym świecie, każdy może to powtórzyć. Została wyznaczona pewna ścieżka i tą ścieżką można podążyć. Więc z tej perspektywy nie ma rzeczy, które są nie do osiągnięcia, bo wszystko to, co zostało już zrobione, każdy może osiągnąć. Pytanie, czy jest na tyle dużo chęci, bo po pierwsze trzeba chcieć coś zmienić, bo i tu się można powiedzieć, zaczyna cała zabawa, bo jak chcemy i mamy to nastawienie, że dobra, nieważne co było, nieważne gdzie się urodziłem, było jak było, nie ma to znaczenia, nie na zasadzie odcinania się, ale na zasadzie takiej, że ten moment teraz decyduje o tym, jaka będzie moja przyszłość i postanawiam teraz czuć się tak, jak mogę najlepiej, z tym, co mam. Czyli nie szukam na zewnątrz potwierdzenia, nie szukam tego, czy te pieniądze mam w tym momencie, to nie ma znaczenia, bo jeżeli ty czujesz się, bo tak wspomniałem wcześniej, bycie milionerem to jest stan umysłu, to jest stan świadomości. Jeżeli każdy czułby się już teraz kompletny, to wszystko to, co potrzebuję, po pierwsze przestałbym mieć potrzeby, bo skoro wszystko mam, to za niczym nie mogę gonić, a z drugiej strony jak za niczym nie gonię, to wtedy wszystko dopiero może do nas przyjść. I często to myślę, że można nawet w takich codziennych rzeczach zauważyć, że są momenty w naszych życiach, jak coś odpuszczamy. Nie wiem, o partnera się staraliśmy, albo nawet szukaliśmy jakichś dokumentów albo kluczyków, takie rzeczy z dnia codziennego. I szukamy, staramy się, gonimy za tym, nie ma. A w momencie mówimy, dobra, zostawiam to. I za chwilę
często to bywa w związkach. Odpuszczamy pogoń i nagle ten partner chce być z nami. Gubimy coś, to nagle się znajduje oczywiście wtedy, kiedy już tego nie potrzebujemy, ale to właśnie to jest to, żeby pokazać też tą energetyczną mimo wszystko zależność. Im bardziej za czymś gonimy, im bardziej czegoś chcemy, tym bardziej zawsze to będzie przed nami uciekało. I też wracając do tego, co... To ja jeszcze tutaj wrzucę. No właśnie, te kluczyki, mimo że to jest taki trywialny przykład, ale on idealnie odzwierciedla. Dajcie znać, kto tak miał, że nie mógł znaleźć kluczy od domu, a potrzebował szybko wyjść. I w momencie, jak już sobie jakoś poradziliśmy, to nagle kluczyki się pojawiają. Tak? Godzinę później, 2 godziny później. Kiedy już rozwiązaliśmy problem i nie potrzebujemy ich znaleźć, one są. Dokładnie to samo się dzieje wszędzie indziej. Tam, gdzie ja odpuszczam, tam, gdzie już znajduję jakieś rozwiązanie, już czuję spokój, nagle zaczyna to do nas przychodzić. Tak samo z pieniędzmi. Kiedy ja już za nimi nie gonię, kiedy ja się o nie nie martwię, kiedy nie stresuję się tym, że na moim koncie jest debet, tylko wchodzę na to konto, patrzę, jest debet, okej, mam konto, dziękuję za nie. Mam debet, dziękuję za to. Jeżeli ja dzisiaj poczuję wdzięczność za wszystko, co mam, nawet jeżeli oceniam to negatywne, to będę czuć wdzięczność za wszystko inne. Wdzięczność jest tym magnesem, ten spokój, bo wdzięczność też nam daje spokój. Wdzięczność, spokój są tymi magnesami, które pozwalają nam potem zaprosić do swojego życia te kluczyki, tego partnera, te pieniądze. To się samo dzieje, naturalnie, tylko dlatego, że już przestałam tego chcieć, przestałam za tym gonić. Aczkolwiek odpuszczenie nie oznacza bierności. I to też warto wiedzieć, że to nie jest właśnie to siedzenie na kanapie i afirmowanie tylko, bo łatwo przyjdzie to osobom, które mają te wspierające przekonania w stosunku do finansów, to one faktycznie, co by nie zrobiły, to te pieniądze będą do siebie przyciągały. Wspierające przekonania, może jakiś przykład? Takich kilka przykładów, no bo mówimy o przekonaniach, które mamy z dzieciństwa. Później w życiu dorosłym one się często zmieniają, ale mogą też wrócić do tych starych przekonań niedobrych ze względu na zmianę pracy, zmianę otoczenia lub to, że nam coś nie wyszło zawodowo, bo też może być tak, że przekonania mamy dobre, nie dokończyliśmy projektu, wpadliśmy w długi, tak jak mówisz, i nie umiemy sobie z nimi poradzić i mówimy, aha, czyli te przekonania są złe. To w takim razie może kilka wspierających przykładów przekonań. Przekonania leżą u podstaw wszystkiego, co w życiu doświadczamy. To jest podstawa, to jest taki nasz kręgosłup, który sprawia, że doświadczamy tego, co doświadczamy. Wspierającymi podam na swoim przykładzie i na przykładzie jeszcze jednego twojego gościa, którego ostatnio mieliśmy okazję słuchać. Wspierającym przekonaniem u mnie jest takie, że zawsze mam pieniądze. I to przyszło do mnie naturalnie, to nie było wymanifestowane, wyafirmowane, bo musicie sobie też jedną rzecz uświadomić. Afirmowanie to jest gdzieś tam powtarzanie pewnych rzeczy. Znaczy na przykład jestem bogaty w momencie, kiedy widzisz, że nie jesteś. Czyli stawiasz, jesteś jak w punkcie A, chcesz być w punkcie B i mówisz, że zachowujesz tak jak w punkcie B, czyli że to już masz. I no załóżmy, ile takich afirmacji w ciągu dnia możesz powtórzyć? 100 razy, 1000? Niech będzie, że powtarzasz 1000 razy taką afirmację. A mamy około 70 000 myśli dziennie, z czego około 70% jest negatywna. Więc jak to klepanie tych 1000 afirmacji ma się do tego automatu w twojej głowie, który produkuje w każdej sekundzie ileś tam myśli. I afirmowanie samo takie suche na kanapie, bez tego całego zaplecza. Po pierwsze bez świadomości, też bez narzędzi, bez wiedzenia, jak to faktycznie może się odbywać, jest takim budowaniem trochę domku z kart. Bo co zbudujesz trochę fajnie, już mówisz, kurczę, już chyba to czuję, już to mam, to zawsze przyjdzie jakaś sytuacja, która to zweryfikuje. Taki, można powiedzieć, test przyjdzie. Czy faktycznie ty czujesz się, że już jesteś w tym punkcie B, czy momentalnie zawrócisz i znowu poczujesz, że kurde, znowu jestem beznadziejny, to dla mnie nie działa, to jest bez sensu. I u mnie było to przekonanie, że zawsze mam pieniądze i faktycznie tak było. I takie nawet mogę historię sobie przypomnieć, bo ty już, Grzesiu, wiesz, ja w sumie od kilkunastu lat zajmuję się nieruchomościami, inwestuję w nieruchomości i to też miałem nieraz takie sytuacje, że wiesz, pojawia się tak zwana okazja, której zakup mieszkania, którego no nie można jej przegapić. I bywało tak, że nie miałem pieniędzy w danym momencie, bo gdzieś te pieniądze były poinwestowane w różnych miejscach. No ale okazja była tak dobra, że mówię, biorę to mieszkanie, mimo wszystko podejmuję to ryzyko, pieniądze się znajdą.
I taka sytuacja miała miejsce, że miałem akt notarialny w piątek. No i kupiłem to mieszkanie nie mając jeszcze pieniędzy. To było około 200 000 złotych na tamten moment. I dałem sobie czas do zapłaty w poniedziałku. Co prawda, ja już zanim do tego aktu w piątek podszedłem, już miałem plan, jak to zrobić. I miałem klucze, dostałem kilka dni wcześniej, więc ja to mieszkanie kilka dni wcześniej wystawiłem już do sprzedaży. I miałem, można powiedzieć, nadzieję. Aczkolwiek, kiedy masz te wspierające przekonania, że pieniądze zawsze są, że zawsze je znajdę i zawsze będą przy mnie, to tak się sytuacje potoczą, jak się u mnie potoczyła. I ja nie miałem ani przez chwilę wątpliwości, że ja tych pieniędzy nie znajdę. Wiedziałem, że je zdobędę. Nie wiedziałem, w jaki jeszcze sposób, ale wiedziałem, że je zdobędę. Stwierdziłem, że najprostszym sposobem będzie sprzedaż tego mieszkania. I wystawiłem je w dość atrakcyjnej cenie i przez weekend znalazłem kupca, bo jak wystawiasz w dobrej cenie mieszkanie, to się klienci znajdują moment. Czasami jest tak, że nawet się licytują o tą cenę. W poniedziałek miałem akt umówiony z tymi nowymi kupcami. Jeszcze było o tyle fajnie, że mieli konto w tym samym banku, więc dostałem pieniądze od razu i jeszcze w poniedziałek zapłaciłem za to mieszkanie z pieniędzy, które uzyskałem z jego sprzedaży. Więc to jest taki, można powiedzieć, jeden z wielu sytuacji, które doświadczałem. Oczywiście to nie jest mój model biznesowy, bo to jednak, można powiedzieć, wymaga też tej takiej niezachwianej wiary w to, że to się uda, że nie przyjdzie poniedziałek, jakoś nie wystawię do wiatru i tak dalej, ale tak jak mówię, ja miałem pewność, że tak czy siak te pieniądze do poniedziałku znajdę. Akurat tak się ułożyło, że te pieniądze znalazły się w ten sposób, że po prostu to mieszkanie sprzedałem, zarobiłem. W ciągu kilku dni można powiedzieć, że zarobiłem całkiem fajne pieniądze, nie inwestując swojego kapitału. I to też jest taki, może taka pokazanie, że niekoniecznie trzeba mieć pieniądze, żeby je zarabiać, aczkolwiek to też można powiedzieć, łatwo ci mówić, bo ty te pieniądze i tak miałeś. Obycie mam, bo inwestowanie w nieruchomości już przez te kilkanaście lat nauczyło mnie tego obycia z pieniędzmi i przez moje ręce, można powiedzieć, przewinęło się wiele milionów i dla mnie takie kwoty nie stanowią, po prostu wiem, że one są i to nie jest, ani są fajne, ani są niefajne, traktuję je normalnie. A kolejnym dobrym przekonaniem, bo jadąc sobie do ciebie, oglądaliśmy sobie twoje przedostatnie nagranie z Filem Koniecznym i on też powiedział fajną rzecz odnośnie pieniędzy. On powiedział, ja mam fuksa. On powiedział, ja mam farta do pieniędzy, do inwestycji, do okazji. I to jest przekonanie. Bo inna osoba, on też powiedział o swoim koledze, który mówi, ma ciągle pecha. I to jest, nie ma prostszego przykładu pokazania, jak działa świat energii. Czy w to wierzymy, czy w to nie wierzymy, nie ma to znaczenia, bo on i tak jest. I zamiast wierzyć nam na słowo, warto to samemu przetestować. I my zawsze do tego zachęcamy, że dopóki nie wprowadzicie tych informacji, które my tu mówimy, czy słyszycie na innych kanałach, czy jakiejkolwiek wiedzy, nie wprowadzicie w swoje doświadczenie, czyli w swoją praktykę, nie zrobicie coś z tym, to zawsze będzie tylko w sferze gdybania, informacji i każdy ma już pełne głowy wiedzy. Przeczytali już wszystkie książki Kiyosakich i innych, Napoleona Hilla. Wszyscy wiedzą, jak zarabiać pieniądze. Przecież to wszystko jest w książkach napisane. Dokładnie jest powiedziane, co trzeba zrobić, jak zrobić. Ale nikt tego nie robi. I to jest ta różnica między zbieraniem wiedzy, między zbieraniem informacji, a prawdziwą wiedzą. Wiedza to jest te informacje, które poparliśmy też swoim doświadczeniem, czyli coś z tym zrobiliśmy. I wracając do tych dwóch światów. Z jednej strony, ja mam szczęście i wszystko mi sprzyja i ja słysząc od kogoś takie nastawienie i też znając, bo wiadomo, jak nawet w inwestycjach fajnie te wykresy czyta się wstecz, ale słysząc u Phila, że on sam przyznaje, że on to ma szczęście, po prostu, to on nic nie robi, on po prostu ma szczęście i się prześledzi to, co on robił wcześniej i jak jego inwestycje wyglądały i jaki miały zwrot i jak to wszystko się gdzieś tam spinało, to mówisz, kurde, albo on coś wie, czego my nie wiemy, albo po prostu ma takie przekonanie. I każde takie przekonanie każdy może sobie też stworzyć. To nie jest tak, że tylko on tak ma, albo ci najbogaci to taki mają tylko takie nastawienie. Na przykład Elon Musk wymyślił, że będzie latał w kosmos. No, można powiedzieć, nie da się tego zrealizować. No jest to niemożliwe po prostu. NASA jest od tego i tak dalej, a nie prywatny, nie można powiedzieć, nie taki zwykły człowiek. Ale to wszystko jest w naszym umyśle.
I jak uważamy, że mamy szczęście, to chociażby skały srały, to szczęście będziemy mieć. I warto podglądać takie osoby, co one robią, na przykład już pod kątem nawet takim stricte inwestycyjnym, bo jak ktoś ma przekonanie, że mu wszystko wychodzi, to jemu będzie wszystko wychodziło. Chociaż mógłby mieć dwie lewe ręce i pół dnia leżeć na kanapie. Bo on ma takie przekonanie. A z drugiej strony ktoś może się starać, przeczyta wszystkie książki, wszystkie filmy, będzie robił różne kierunki studiów i tak dalej, ale będzie mówił, kurde, no ja to mam zawsze pecha. I nie będzie widział tych wszystkich okazji, które są wokół niego. Nie będzie się potrafił cieszyć z tego, że jednak to mu się udało, to mu się udało, to mu się udało, bo będzie miał to przeświadczenie, że on to ma zawsze pecha i wszechświat jak my często to porównujemy do tego kelnera, że idziemy do restauracji, składamy zamówienie, a kelner no to tylko realizuje zawsze to, co mu złożymy. On nie będzie nic nam rekomendował, nie będzie nic nam doradzał. Jest karta, pełne menu obfitości, przychodzisz, składasz zamówienie. Kelner zawsze ci dostarczy to, o co prosiłeś, więc warto z tej perspektywy zacząć się zastanawiać, jakiej jakości są twoje myśli. O czym ty myślisz w ciągu dnia? Czy się skupiasz na tym, że ciągle nie masz? Bo szaleństwem jest skupiać się na tym, że ciągle nie masz i oczekiwać, że nagle będziesz miał. To bodajże Einstein powiedział kiedyś te sławne słowa. Szaleństwem jest robić cały czas to samo i oczekiwać innych rezultatów. Więc to, do czego my zawsze zachęcamy, to jeżeli jest jakikolwiek obszar w twoim życiu, który nie działa albo nie działa tak, jak chcesz, to zacznij robić inaczej. Bo co może się zmienić? No nic się nie zmieni. Jeżeli dalej będziesz robił to samo, jeżeli będziesz myślał tak samo, to dalej się nic nie zmieni. I to jest tam ta kwestia tego, co robić, czym się teraz zajmujemy, czyli to poszerzanie świadomości. Bo my też jesteśmy daleko od tego, żeby mówić o rozwoju duchowym, bo z naszej perspektywy nie ma czegoś takiego jak rozwój duchowy. Tu nikt nie potrzebuje się rozwijać, bo każdy już jest rozwinięty tak tylko jak może być. Ale mamy zawężone postrzeganie i w momencie, kiedy poszerzamy tą naszą świadomość, to zaczynamy widzieć więcej. To trochę tak, jakbyśmy spoglądali przez dziurkę od klucza i chcemy zobaczyć, stoimy za drzwiami, chcemy zobaczyć, co jest w pokoju i patrzymy przez dziurkę od klucza, to widzimy tylko fragment tego pokoju. Nigdy nie widzimy całości i możemy powiedzieć, w tym pokoju nic nie ma. Ale w momencie, kiedy tą dziurkę poszerzymy, a już jak otworzymy drzwi, możemy wtedy dopiero zobaczyć, co w tym pokoju jest. Więc ja zawsze jestem ostrożny z twierdzeniami, że na przykład ja już wszystko coś wiem. Albo, że teraz to już wiem wszystko. Bo mam taką świadomość, że im więcej się wie, tym więcej jest w tobie pokory i tego zrozumienia, że tak naprawdę to w dalszym ciągu nic nie wiemy. Że jesteśmy dopiero gdzieś takim ziarenkiem kiełkującym. Ale sama świadomość, że już się tym jest ziarenkiem kiełkującym i że można zakiełkować w jakąś piękną roślinę, to już daje całkiem inny punkt widzenia. To ci zmienia całą optykę, to poszerzenie. Właśnie to jest to. Nie musisz się niczego nowego uczyć. Wystarczy, że się oduczysz tych pewnych nawyków, schematów, tych przekonań, które uwierzyłeś, że są tobą, że wrosły w ciebie tak, że ty mówisz, ja taki już jestem. Ja po prostu nie mam szczęścia w życiu. A z drugiej strony stoi obok chłopak i mówi, kurde, mi to wszystko wychodzi. I ja sam tego doświadczyłem na moich studiach. Ja skończyłem prawo, ale zawsze śmieję się, że poszedłem w lewo i dzięki temu też mogę robić to, co teraz robię. Ale mi zawsze mówi, ty to masz, mówi Paweł, szczęście. I nie zapomnę na przykład swojej obrony pracy magisterskiej, gdzie też poszedłem z takim nastawieniem, z racji tego, że nie przygotowałem się w pełni, więc miałem do wyboru pewien zakres materiału, ale już miałem narzędzia, wiedziałem, jak pracować z takimi kwestiami energetycznymi i często się tak zdarzało, a w tym wypadku, jeżeli chodzi o obronę pracy magisterskiej, potem to powtórzyłem jeszcze, jak miałem obronę pracy dyplomowej, dostawałem takie pytania, które zahaczały o ten zakres, którego byłem gotowy odpowiedzieć. Więc to jest też mi to pokazało. To były moje dowody, moje doświadczenia, bo to każdy będzie miał inne, ale to musicie wiedzieć, że każdy takie doświadczenia już miał albo będzie miał. Że jeżeli ty coś sobie założysz, że jeżeli coś bardzo chcesz, albo w przypadku tych chociażby czy tej obrony pracy dyplomowej, czy egzaminu, jeżeli ty podjesz z nastawieniem, że to, co w tym danym momencie masz, to ci wystarczy i że
to, co otrzymasz, te pytania konkretne, że będziesz znał na nie odpowiedź, to też tak będzie. I to można powiedzieć, miał szczęście. Ale to właśnie to nie jest tak, że z tej perspektywy można powiedzieć, że każdy ma szczęście. Po pierwsze, że tu jesteśmy, że możemy tego wszystkiego doświadczać, że możemy doświadczać też biedy. Można powiedzieć, miałem szczęście, miałem okazję doświadczyć biedy, ale może już wystarczy. Że może to już jest ten moment, że chciałbym doświadczyć teraz obfitości. I taka mała zmiana postrzegania, mała zmiana, która jest, można powiedzieć, ogromną zmianą może być. Ale to wszystko zawsze musi się zacząć od ciebie. Musi wynikać z twojego środka, to musi być twoja zgoda. Nie, że ja ci powiem, że Magda ci powie, czy ktokolwiek inny ci to powie, że tak zrób, bo to się nigdy nie uda. To musi być twoje przekonanie, że już nastał ten moment, że już dość. Czasami niestety niektórzy potrzebują tego dna dobić, żeby mieć się od czego odbić, ale jeżeli tam jeszcze nie jesteś, to nie ma potrzeby tam sięgania, bo tą zmianę można zacząć w każdym momencie. I są osoby, które są teraz w długach i chcą po prostu wyjść z tych długów. To jest ich jedyne marzenie. Są osoby, które mają duże pieniądze albo mają po prostu pieniądze, załóżmy tak zwana klasa średnia, ale to z tym pieniędzmi jest tak, że raz mają, raz nie mają, że to ciągłe staranie, tu podatki, tu zmiany, tu jakieś płatności nieoczekiwane, tu klient nie zapłacił i to cały czas jest taka frustracja. I są też osoby, które mają bardzo dużo pieniędzy i tak siedzą i mówią, kurde, dalej mam te pieniądze i co teraz? Że to dalej się w moim życiu nic nie zmieniło. I z tej perspektywy można powiedzieć, że nie ma dużej różnicy między tą osobą, która jest w tym punkcie startowym i tym, która już jest, która osiągnęła wszystko pod względem finansowym w swoim życiu. Znaczy tak, nic się nie zmieniło. Oczywiście wiadomo, że mamy lepsze samochody, w fajniejszym miejscu mieszkamy, spotykamy się z innymi ludźmi, ale emocjonalnie to, jak się czuję ze sobą, to jak się czuję w moim życiu, to się bardzo często nie zmienia. I dlatego tak mówimy, że pieniądze nie zmieniają tego, jak ja traktuję siebie, jak ja się czuję ze sobą, jakie ja emocje na co dzień czuję. Więc jeżeli tego nie przerobię, to żadna suma tego nie wypełni. To jest praca do wykonania gdzie indziej i z czym innym, a nie z pracą taką zawodową i z zarabianiem. I jeszcze wracając do tego wątku afirmowania miliardów czy milionów. Zadałam takie pytanie. Po co tu właściwie jesteśmy? Ja myślę, że każdy z nas, nie tylko tutaj w studiu, ale też te osoby, które nas oglądają, są tutaj po to, oglądają to nagranie i inne nagrania u ciebie na kanale, bo chcą działać, bo chcą się rozwijać, bo chcą osiągać, zdobywać, czują motywację, zaangażowanie, ekscytację, kiedy mogą coś zrobić, a nie kiedy siedzą na kanapie i czekają na zasiłek. Tak? Więc większość z nas przychodzi tutaj po to właśnie, żeby doświadczyć działania, żeby doświadczyć osiągania, żeby doświadczyć realizacji, tworzenia czegoś, dawania innym czegoś. I jeżeli to jest naszym celem, to samo siedzenie na kanapie i mówienie jestem miliarderem ani nie da nam spełnienia, ani raczej nas nie doprowadzi do tego. Ale jeżeli połączymy ten świat energii i materii, to co ja zawsze mówię, przekonanie, narzędzia i działanie. I wtedy mamy komplet, bo ja mam dobry mindset, dobrze się czuję ze sobą, fajnie się czuję z innymi ludźmi, mam zaufanie, wiem, że świat jest dobry, ludzie są dobrzy i tak dalej. Czyli świetnie się czuję w swoim życiu. Mam narzędzia, wiem co zrobić, z czego skorzystać, co zmienić w swojej pracy, co zmienić w swoim biznesie, co zmienić w moich strategiach, w co zainwestować, w co nie inwestować i tak dalej. I działam, robię to, podejmuję decyzje, a nie siedzę i się zastanawiam, co by było lepsze, A czy B. Tylko robię. A, nie wyjdzie? Okej, zmieniam na B. Nie wyjdzie, zmieniam na C. Ale bardzo często tak jest, że jak mamy jedno i drugie, to trzecie działanie to jest tak, że jest strzał i tak jak w przypadku Phila, o którym było wspomniane, to jest dobry strzał, bo ja mam zawsze fuksa. Tylko ten fuks jest dlatego, że czuję spokój, czuję wdzięczność, dobrze się czuję ze sobą i korzystam, szukam rozwiązań, szukam narzędzi, uczę się nowych rzeczy. I potem to działanie i sukcesy same naturalnie przychodzą. Mhm. Jak tak dałem wam dzisiaj bardzo dużo mówić i to myślę, że za to będzie wdzięczność i dobre komentarze, bo jednak też słucham trochę podcastów i widzę czasami, że ten prowadzący za dużo go tam jest.
Więc ja tylko podpowiem tak, odpowiem, że słuchając tego, widzę trochę siebie, który był tam, doświadczył tej biedy i chyba sobie powiedziałem wtedy, starczy, teraz chciałbym tej obfitości i takie dobre nastawienie, taka zdrowa pewność siebie, że co by się nie wydarzyło, to ja sobie dam radę. Jeśli stracę, to sobie dam radę. Jeśli nie będę miał, to sobie poradzę. Przykłady inwestycyjne z ostatniego nawet dnia, gdzie były spotkania i duża suma pieniędzy jest potrzebna, bo tam jest, z tego co pamiętam, 5 milionów złotych potrzebne na inwestycje, czego nie mamy, ale mówimy szukamy, organizujemy, pomysł na to mamy inne osoby, które nas też oglądają, bo takie osoby się też zgłaszają. My tego w sumie nie ogłaszamy nawet w filmach, ale pojawiają się inwestorzy, którzy mają i mówią, nie mamy pomysłu, albo nie mamy zaufania do niektórych osób, z którymi inwestujemy, ale pokażcie co. Więc ja mam tą pewność, że spoko, obojętnie jaką będziesz miał propozycję, to ja i tak pójdę i będę kombinował tak pozytywnie, że tak jak mówiłeś, Paweł, w kwestii tego mieszkania. Biorę to mieszkanie, biorę tę inwestycję, bo wiem, że sobie poradzę, bo wiem, że obok mnie są inni ludzie. Nawet jeśli na moim koncie nie ma tyle, ile ja potrzebuję, to wiem, że na koncie innym, kogo ja znam, najprawdopodobniej jest, a on, ten drugi, który ma brakującą sumę pieniędzy, nie ma tej okazji, o której ja dzisiaj się dowiedziałem, na przykład. Więc ja bardzo w kilku miejscach widziałem tutaj siebie. No i dobrze mi się tego słuchałem, dlatego też tak nie przerywałem. Mówię, ciekawe co będzie dalej, ciekawe co Paweł, co Magda powie o tej sytuacji. No właśnie to jest fajne, że też to widzisz i myślę, że twoi widzowie też to widzą, jak twój kanał się na przestrzeni lat zmieniał i to nie było tak, że po prostu wymyśliłeś to sobie, siedząc mogłeś wymyślić to siedząc na kanapie, ale nie poprzestałeś na tym, tylko wprowadziłeś tą wizję w życie, bo warto się kierować tą wizją. Czy jakiś sobie cel wyznaczyć, z tym, że z mojej perspektywy nie ma co też kurczowo się celów trzymać, bo ważne jest, żeby gdzieś tą energię ukierunkować, bo jak my swojej energii nie ukierunkujemy, no to ona jest rozproszona i nie będziemy mieli takich efektów, jakich byśmy oczekiwali i przynajmniej na pewno nie tak szybko. Ale kiedy gdzieś się skupimy na jakiejś danej rzeczy, że mamy wizję tego, taką ogólną, to nie muszą być, niektórzy mówią, że to muszą być dokładnie szczegóły, wszystko trzeba porozpisywać. Ja uważam, że nie, bo przez to można przegapić dużo innych fajnych rzeczy po drodze i nie zawsze w tym momencie, z tą świadomością, w momencie, kiedy zaczynamy, wiemy, co tak naprawdę będzie dla nas najlepsze czy to za rok, 2, 3, 5, kiedy to faktycznie już ta nasza wizja się zrealizuje. Więc ja polecam zawsze mieć ukierunkowanie energii, wiedzieć, co chcę robić, dlaczego chcę to robić, po co chcę to robić, ale pozwolić temu pracować, bo to zaufanie jest też bardzo ważne. Zaufanie raz do siebie, a dwa, kiedy masz zaufanie do siebie, to też masz zaufanie do tego wszystkiego, co się wokół ciebie dzieje. Można powiedzieć, że wszechświat wtedy przychodzi ci z pomocną ręką i on zawsze ci dostarczy tego, czego w danym momencie najbardziej potrzebujesz. I to kierowanie się też nie logiką, bo logika nas nigdzie nie zaprowadzi. Logika nas zaprowadzi do tego, co już znamy. Do ciężkiej pracy, do wstawania o 5 rano, że trzeba cisnąć. To już znamy, to już jest znane. Ale chyba, że wstajemy o 5 rano, żeby sobie mieć czas dla siebie, tak, żeby się dobrze nastroić. Ale jest to takie nastawienie, że żeby coś osiągnąć, to jednak ciężka praca. Wstajemy, ciśniemy od rana do nocy najlepiej, mało spać. To już było. To jest stare. A myślę, że też wielu widzów u ciebie na kanale wie, że pewne rzeczy zmieniają się przede wszystkim nie tylko w tym świecie fizycznym. Świat fizyczny zawsze jest tylko jakby manifestacją tego, co się dzieje w świecie energii. To, co w ostatnim czasie było mówione o tym dużo, te zmiany energetyczne, to jest to przejście też z takiej właśnie, z tej energii męskiej do trochę bardziej energii żeńskiej. Co przez to rozumieć? Przez przejście z energii działania, takiej fokusowej, czyli stricte wyznaczanie celów, realizowanie je, parcie do przodu, co często prowadzi do wypalenia, do przemęczenia i w efekcie, nawet jak już te pieniądze mamy, to nawet nie potrafimy się z nich cieszyć, bo już albo zdrowia nie mamy, albo nie mamy czasu na to i tak dalej, do bardziej energii żeńskiej, czyli do bardziej kierowania się intuicją, nie logiką. I to wyznaczenie sobie jakiegoś kierunku, to kierowanie się własnymi odczuciami, to też dbanie o swoją energię na co dzień, o podnoszenie jej, bo kiedy mamy wysoką energię,
to wtedy dużo szybciej dokonujemy trafnych przede wszystkim wyborów. Dużo łatwiej nam jest te wybory dokonywać. Kiedy wiemy, że wszystko nam sprzyja, to jest też to nastawienie. Wszystko jest dla mnie. Świat nie jest przeciwko mnie, świat jest dla mnie. Świat jest bezpiecznym miejscem. Bo nawet w momencie, kiedy myślimy o pieniądzach, że jak będę miał dostateczną ilość pieniędzy, to będę czuć się bezpiecznie. To nie jest prawda, bo będziesz miał dużo pieniędzy, ale jeżeli to poczucie bezpieczeństwa, jeżeli tego poczucia bezpieczeństwa nie ma w tobie już teraz, to wtedy będziesz się bał, że te pieniądze stracisz, że ci ukradną, że ci inflacja zabierze, że ci rząd zabierze, że bank upadnie i ci nie pokryją tego zwrotu. Zawsze będzie jakieś zagrożenie. Więc wskazówka dla was, jeżeli utożsamiacie pieniądze z potrzebą bezpieczeństwa, to dzisiaj stwórzcie poczucie bezpieczeństwa w swoim życiu i pieniądze naturalnie przyjdą. Jeżeli utożsamiamy pieniądze z ważnością albo z miłością, dajcie sobie tę ważność, zaspokojcie w sobie taką potrzebę, że jesteście wyjątkowi, że jesteście wspaniali, że potraficie, że macie wartość, że jesteście kochani i te pieniądze przyjdą naturalnie do was. Bo to dzisiaj, co czujemy jako brak, jako pustkę w sobie, nie wypełnią tego pieniądze. Najpierw potrzebujemy się tak poczuć, a potem obfitość naturalnie będzie się do nas zbliżać poprzez różne okazje, poprzez osoby, z którymi można stworzyć współpracę, poprzez jakieś projekty, które nagle się pokażą, nigdy się wcześniej nie pokazywały i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, nie siedzimy na kanapie, tylko działamy, po to tu jesteśmy, żeby korzystać, działać i realizować tak wszystko. Myślę, że sam jesteś tego najlepszym przykładem, że na pewno zaczynając 3-4 lata temu, to nie zakładałeś, że to będzie tak wyglądało jak w tym momencie. Nie byłeś w stanie sobie tego wyobrazić. Miałeś wizję, ale to nie było tak, że będę robił to. Tak, to nie była szczegółowa wizja. Często to powtarzam w różnych kwestiach zdrowotnych, inwestycyjnych, rozwojowych i każdej innej, którą mamy w życiu, że ktoś tak ładnie kiedyś też powiedział, że lepsze jest jakiekolwiek rozpoczęcie niż idealne zwlekanie. Coś w tym sensie, że rozpocznij... Lepiej byle jak zacząć niż perfekcyjnie zwlekać. O, właśnie, czyli rozpocznij w tej kwestii. Ja też ten kanał rozpoczynałem samemu, tylko z operatorem, o którym już mówiłem wielokrotnie, ale tam byłem sam na planie, bez gości, bez pomysłu co dalej, tylko rozpocząłem i mówię, poprawiajmy po drodze. Nie jesteśmy w stanie kupić od razu wszystkiego sprzętu, kamer, mieć studia, mieć wszystko. Nikt nas też nie oglądał. Przepraszam, dla tych 100 osób, które nas oglądały wtedy, to skala zupełnie była inna, ale mówiliśmy, róbmy to jakkolwiek. Nawet jak nikt nas nie będzie oglądał, to róbmy to dla treningu. Róbmy to, bo wiemy, że to jest dobre. Budujmy sobie markę, bo chcielibyśmy tą markę w przyszłości mieć. I ja miałem takie przekonanie, że nawet jeśli nikt mnie nie będzie oglądał, w tym sensie, że będzie mnie oglądało 100, 200, 300 osób, a nie tysięcy, to i tak to będę robił. Robił, żeby po prostu mieć jakąś pamiątkę, żeby się czegoś nauczyć, żeby robić wystąpienia publiczne, że gdzieś to w innym miejscu może zaimplementuję. Ale okazało się, że to się rozwinęło w fajnym kierunku. Ale to przekonanie, o którym wspomniałeś, to jest jedno takie już na powierzchni, blisko powierzchni, bo poniżej są inne. Bo dlaczego ludzie zwlekają? Bo czują, że nie są wystarczająco dobrzy. Bo czują, że to, co oferują, nie jest dość dobre i nie zmieni ludzkiego życia. Bo czują się zagrożeni. Jak ktoś zobaczy, że mam pieniądze, to mnie okradnie. Jak ktoś zobaczy, że wiem więcej, to mnie zhejtuje. Tak? Więc mamy szereg takich przekonań, które uderzają jakby w trzon naszej tożsamości. Tego, kim naprawdę jestem. Bo tak jak słuchamy wywiadów u ciebie, czy tak jak pracujemy z różnymi ludźmi, to widzimy, że te osoby, które odnoszą sukces, one po prostu wiedzą, że to, co robią, jest wartościowe. Że to może zmienić ludzkie życie. To zaufanie do siebie, o którym mówił Paweł, tak? To zaufanie do siebie, że jestem przekonany, nie mam arogancji, ale mam zdrową pewność siebie, że coś wiem. To jest, często się mówi też o tej nieświadomej kompetencji, że już jesteśmy na jakimś poziomie i mamy wrażenie, że dalej to jest za mało, że dalej to jest nic, ale okazuje się, że jak wypuścimy już tę wiedzę, już nagramy film, zrobimy pierwszą rozmowę, napiszemy książkę, e-booka, jakkolwiek, damy post na Facebooka, pierwszy, którego wcześniej nigdy nie robiliśmy, okazuje się, że ktoś nam pisze, wow, ale dziękuję ci za tę wiedzę i mamy poparcie społeczne, że jednak coś wiemy, ale będąc zamkniętym w sobie, nie robiąc tego pierwszego kroku, nie jesteśmy w stanie się nigdy dowiedzieć, czy ta wiedza jest na jakimś poziomie akceptowalnym przez społeczeństwo, więc trzeba ten krok pierwszy zrobić, no bo nie ma innej drogi, ja nie widzę. No przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak idealny moment.
zawsze znajdzie się 1000 wymówek, 1000 problemów, brak czasu, brak pieniędzy. Swoją drogą pieniądze są też takim właśnie konstruktem, którym rządzi się nasz system, który są też ostateczną wymówką na wszystko. Zauważ, nie zrobię tego, bo nie mam pieniędzy. Nie mogę pojechać gdzieś tam, bo muszę zarabiać pieniądze, nie mam czasu. I z tym się nie dyskutuje. Już to jest ostateczny, zamykający drzwi argument. Tak? I to jest też argument, który sami sobie stworzyliśmy, żeby się trzymać właśnie w tych okowach. No jak nie mam pieniędzy, no to nie mam pieniędzy, co mogę więcej zrobić? Nie rozwoję się. Moja doba ma 24 godziny, nie pójdę już na 3. etat, bo już na 2 pracuję. Ale żyjemy w tak, można powiedzieć, łatwych czasach. Mamy teraz tą sztuczną inteligencję, że teraz każdy może być ekspertem, można powiedzieć, od wszystkiego praktycznie. I zrobić ten krok, żeby się, można powiedzieć, przebranżowić, zrobić coś inaczej, bo skoro pracuje się na przykład na 2 etatach i ledwo się dalej wiąże koniec z końcem, to znaczy, że to nie jest tędy droga. Że może istnieją inne możliwości. I właśnie ten moment, żeby zacząć, jest najlepszy teraz. Bo czasu nie przybędzie, chęci nie przybędzie, energii nie przybędzie, a jedynie co, to będziemy tą równią pochyłą w dół jechali. Więc zamiast na przykład narzekać, zamiast obwiniać innych, bo myślę, że też osoby, które zarobiły duże pieniądze, one już raczej nie skupiają się na tym, żeby obwiniać innych za swoje niepowodzenia, żeby narzekać, żeby gdzieś tam siedzieć na przykład. Paweł, kiedy ostatnio wszedłeś i napisałeś hejterski komentarz? No właśnie to jest to, że... Ja chyba nigdy w życiu nie napisałem takiego komentarza. Szkoda mi czasu. Jeśli jakiś materiał mi się nie podoba lub uznaję w trakcie oglądania, że ta osoba już ma wiedzę, którą ja wiem, lub nie zgadzam się z tym, no to wychodzę z tego nagrania po prostu. Tak, no ale właśnie, hejterzy żyją w braku. I tego braku będzie jeszcze więcej. Ale osoby, które są skupione na swoim rozwoju, są skupione na tworzeniu, na dawaniu wartości i tak dalej, są skupione też na sobie przede wszystkim, na dbaniu o swój dobry nastrój, tak jak ty to opisałeś, sprawdzają, podoba się, zostaje, nie podoba się, idę dalej. Zupełnie naturalna rzecz. Myślę, że ten czas, osoby, które już doszły do pewnego statusu finansowego, dla nich bardziej liczy się czas. Ten czas jest bardziej cenny niż faktycznie pieniądze, bo jakby nie patrzeć, czas jest jedynym zasobem, którego nie jesteśmy w stanie odzyskać. Bo każde pieniądze możemy zarobić, stracić i jeszcze raz zarobić, jak wiemy, jak to się robi, bo to są, można powiedzieć, proste schematy. Tu nie ma wielkiej filozofii, jeżeli chodzi o to. Co prawda z punktu widzenia osoby, która tych pieniędzy nie ma, no to dla niej to jest fizyka kwantowa. Aczkolwiek nie wiem, idźcie chociaż na to wyzwanie Grzegorza. Myślę, że to wam w dużej mierze rozjaśni temat. Ale właśnie to, na czym się koncentrujesz, taka będzie twoja przyszłość. W tym momencie teraz. Budujesz swoją przyszłość. Nie, wiadomo, można powiedzieć, ale ja miałem przeszłość, miałem trudne dzieciństwo, być może tam w domu była przemoc, alkohol i tak dalej. Jak ja mam z tego wyjść? Ja na starcie jestem przegrany. Wcale tak nie jest. To jest twoje tylko przekonanie, że ty nie możesz nic zmienić, bo ile jest takich historii osób, które wyszły z jakichś, my sami na swoich gdzieś warsztatach słyszymy różne historie osób, to można powiedzieć, no to nie ma szansy się udać. A jednak... Gdzie były, jeszcze tak dopowiem, gdzie były w dzieciństwie gwałty, zabójstwa, dramaty finansowe, rodzinne, zdrowotne, gdzie naprawdę czasami jak czytamy te historie, to można by się rozpłakać i powiedzieć, z tego człowieka nic dzisiaj nie powinno być. A jednak jest. I to bardzo często duży sukces poprzez zmianę perspektywy, zmianę mindsetu, zmianę przekonań i decyzji. Ja teraz robię inaczej. I jeszcze tutaj jeden taki ważny temat. Zamiast obwiniać innych, zamiast obwiniać rząd, podatki, jakieś grupy, które nas kontrolują, można powiedzieć, nad czym nie mamy bezpośredniego wpływu, to skupić się jednak na sobie i na wzięciu odpowiedzialności za swoje życie. Bo kto ma wziąć odpowiedzialność za twoje życie, jak nie ty sam? Nie ma takiej osoby. Możesz, a inaczej, kiedy weźmiesz tam odpowiedzialność, na twojej drodze pojawią się osoby, które ci pomogą. Zawsze. To nie jest tak, że to jest zawsze musi być droga w pojedynkę, taki droga bohatera, że Rambo, że wpada po prostu do dżungli i jest tylko sam i musi sobie sam ze wszystkim poradzić. Kiedy masz to zaufanie, kiedy
zaczynasz doceniać to, co już jest, mimo że możesz powiedzieć, że nie ma tam absolutnie nic do docenienia, to zawsze jest, bo chociażby można patrzeć z tej perspektywy, że skoro już mamy ten dach nad głową i bieżącą wodę, to jesteśmy w stosunku do całej populacji lata do przodu, że już chociażby te dwie rzeczy. Więc nie jest tak źle. I jak zaczniemy być wdzięczni i cieszyć się przede wszystkim z tego, co już mamy, to będzie nam dużo łatwiej zauważać tych pozytywnych. To jest taki prosty trening dla osób, które gdzieś dopiero są początkujące w tym temacie, ale kluczowy. I założę się, że mimo wszystko i tak 90% osób tego nie zrobi, bo powie, że to nie działa, ale powie, że to nie działa nawet nie próbując. I to też jest okej, bo każdy jest odpowiedzialny sam za siebie. I takie osoby dalej będą komentowały, będą narzekały, będą złe na to, że innym się udaje. Bo to, co też mamy taką tendencję, że lubimy patrzeć, jak się komuś nie udaje, bo wtedy mamy tą świadomość, że kurde, to nie tylko mi nie wychodzi, innym też się nie udaje. I budujemy to poczucie własnej wartości nie na sobie, nie na skupieniu się na sobie, nie na byciu jeszcze lepszym, bardziej świadomym, na rozwijaniu siebie w tym pewnym zakresie, tylko patrzymy na tych, co mają gorzej i tym się budujemy, a to jest trudna droga. To jest trudna droga. Mam wrażenie, że w głowie miałeś ten przykład grillowania pewnej dziewczyny przez ostatnie tygodnie w Hate Parku. Ja widziałem to i mówiłem, że absolutnie mi się to nie podoba i oczywiście znam model biznesowy Hate Parku. Sama nazwa mówi sama za siebie, że oni się tam skupiają jednak na czymś innym niż, tak ja uważam, niż na wdzięczności, na tej dobrej, pozytywnej stronie. Z całym szacunkiem do tego, co robią, bo robią świetne filmy i mają super gości, ale ten Hate Park to jest coś, na czym ja się nie skupiałem i pomyślałem sobie, że jeśli to ma kilka milionów wyświetleń, to znaczy, że kilka milionów Polaków skupia się na Hate Parku, na hejcie i ich to przyciągnęło, czyli oni chcieli to, co Paweł powiedziałeś, najprawdopodobniej zobaczyć historię kogoś, kto został właśnie zhejtowany, żeby być może porównać siebie i zobaczyć sobie, ja nie jestem tak zhejtowany, czyli jest tam jednak do czegoś się nadaje. To jest oczywiście moja perspektywa, ja to tak odebrałem i pomyślałem sobie, że chciałbym coś innego nagrywać i chciałbym dać inną perspektywę i dzisiaj myślę, że tą perspektywę również wydaliście, mówiąc o pieniądzach w trochę inny sposób. I dzisiaj zachęcam was nawet tak pod włos, nie do komentowania, nie chcę żadnego komentarza, żeby mi tam komentarze czasem się nie pojawiały pod filmem, 0 komentarzy ma być, ale zdecydowanie wolałbym, żeby zamiast kilkuset komentarzy, choć oczywiście zachęcam, żeby one były, bo ten film wtedy pójdzie, YouTube lubi, że ten film pójdzie dalej, zachęcam bardziej do tego, żebyście niż na komentarzu skupili się na działaniu. Czyli nie skupili się na tym, żeby ten komentarz był długi, piękny i sobie powiesz później, ale napisałam komentarz, super napisałam, a później nic z tym nie zrobić. To lepiej, żebyś napisała krótki komentarz, nawet 2 słowa, a zrobił w swoim życiu jakąś zmianę, jeśli tej zmiany potrzebujesz. No bo dzisiaj ta perspektywa pokazana przez Magdę i Pawła, myślę, że dla wielu jest inna niż ta, którą znają z domu. Wystarczy, żebyście napisali jeszcze jeden komentarz. Działam, biorę odpowiedzialność i podejmuję decyzję, bo ten taki, można powiedzieć, głupi komentarz to nie tylko spowoduje, że algorytmy YouTube'a zaczną działać, ale algorytmy waszego życia zaczną działać, bo ta nasza rzeczywistość nie różni się wiele od tych algorytmów, którymi się otaczamy. Jak zaczniemy oglądać taki, załóżmy, twój kanał, no to będziemy widzieli więcej treści, które są powiązane z takimi treściami. Jak zaczniemy oglądać taki Hate Park, to będziemy widzieli więcej tematów związanych z tamtymi treściami. Bo tak działa YouTube, tak działa Facebook, tak działa Instagram. On wyłapuje to, co nam się podoba, po to, żeby nas tam utrzymać maksymalnie długo, żebyśmy w ogóle z tego nie wychodzili. Myślę, że dla wszystkich jest to jasne. Nawet do tego stopnia, że jak mówimy o czymś, to za chwilę nam się pokazują reklamy, a przecież niby telefony nie słuchają, czy Google nie słucha. Ale patrząc właśnie z tej perspektywy, ta nasza rzeczywistość tak zwana wcale się od tego nie różni. Tam, gdzie posyłamy swoją uwagę, tego zawsze mamy więcej. Te algorytmy takie komputerowe też skądś się wzięły. Jest takie powiedzenie, jak na górze, tak i na dole. I tak to działa. I można powiedzieć, nie ma łatwiejszych czasów, żeby z jednej strony osiągnąć wszystko, o czym człowiek marzy, cokolwiek chce, z drugiej strony, żeby temu się wszystkiemu przyjrzeć, jak to działa. Bo to, na czym się skupiamy, czy to w naszym życiu, czy to na Facebooku, to dokładnie tego mamy więcej.
I jak jesteśmy w stanie, był taki dokument Social Dilemma się chyba nazywał, nie wiem czy widziałeś, który mówił o takiej bańce informacyjnej, w której nasz taki Facebook zamyka, że będzie nam podsuwał tylko te rzeczy, które nas interesują i nagle okazuje się, że zaczynasz morsować i mówisz, kurde, wszyscy morsują, jak to możliwe, wszyscy morsują. A to nie jest tak, że wszyscy morsują, tylko akurat on ci podsuwa takie treści. Ale życie też ci będzie podsuwać takie treści, na których ty się skupiasz. Jak się skupiasz na biedzie, na złości, na wyładowaniu swoich emocji na innych ludziach, to będzie ci podsuwał więcej takich okazji. I można oglądać takie treści jak na Hate Parku, ale bardziej przyglądając się i traktując to jako ciekawostkę i widząc, kurczę, jakie tu są pewne zależności. Ja oglądam takie treści, żeby patrzeć i podglądać ludzką psychologię i patrzeć na mechanizmy rządzące zarówno tą stroną, która jest gdzieś tam oskarżana, ale tak samo tymi, którzy oskarżają, bo to są zawsze wzajemne zależności. Tutaj nie ma przypadków. To nie jest tak, że to się przypadkowo wydało i tak dalej. To też są przekonania. Jeżeli za tym, co robicie, stoi kłamstwo, jeżeli nie czujecie tego, co robicie, to zawsze wyjdzie. A żyjemy w takich czasach, bo to też nieprzypadkowe jest, że to w tym momencie takie rzeczy wychodzą. To, co na twoim kanale było mówione przez ostatnie miesiące, to, co też my mówimy, żyjemy w takich czasach, że ta energia globalna jest tak mocno już wywindowana, tak jest wszystko podniesione, że ta tak zwana prawda będzie teraz chciała ujrzeć światło dzienne i wszystko będzie wychodziło. I takie sytuacje jak właśnie, o której powiedziałeś, to będzie wychodziła na światło dzienne. Takie sytuacje jak ostatnio był też głośna kwestia dopingu, na przykład jednego ze znanych sportowców. To można powiedzieć, no przypadek, ale to nie jest przypadek, bo zobaczycie, że więcej takich rzeczy będzie wychodzić, bo to jest, można powiedzieć, znak naszych czasów. I warto z tej perspektywy, mając tę wiedzę, mając tą świadomość, że zachodzą zmiany, to warto też dostosować się do tych zmian, bo można powiedzieć, ten wygra na tym, kto będzie umiał najszybciej się zaadaptować do tego, kto będzie szedł nie tyle z nurtem, co wykorzysta ten wzrost, tą energetyczną falę i będzie na fali. Bo tak jak zawsze bywa, jedni będą na fali, drudzy będą pod falą i z naszej perspektywy jest to tylko i wyłącznie kwestia twojego świadomego wyboru, gdzie chcesz być. Więc tak może już podsumowując trochę to nasze spotkanie, to ja miałbym taki przekaz do wszystkich. Może przekaz to zbyt górnolotne słowo, ale to, co warto zastosować w swoim życiu w tym momencie teraz, to wstać z kolan. Bo mimo, że wszystkim nam się wydaje, że radzimy sobie lepiej albo gorzej, często mówimy jest jak jest, że raz lepiej, raz gorzej, ale cały czas mam świadomość tego, że jako ludzie jesteśmy na kolanach, że ciągle jednak ta odpowiedzialność jest na zewnątrz, że ciągle jesteśmy jak na takim rozszalałym morzu, jesteśmy od lewej do prawej, nas te fale rzucają. A w momencie, kiedy podniesiemy głowę i zobaczymy, że to na nas jest cała odpowiedzialność, że to my mamy tą moc do tworzenia wszystkiego w swoim życiu i staniemy na obie nogi, to zobaczymy całkiem inną perspektywę. Ostatnio kilka razy słuchając tych odcinków pojawił się element świni. I ja do tego trochę nawiążę też. Świnka piękne zwierzę i mamy, można powiedzieć, wiele wspólnego ze świnią, bo nawet organy świni są transplantowane dla ludzi. Co nas różni od świni, to to, że świnia nie ma szyi i mówi się, że świnia nie jest nigdy w stanie dostrzec nieba. Więc fajnie by było trochę się od tej świni odróżnić, podnieść głowę, wstać z kolan i zobaczyć, że więcej jest możliwe. Ale zakończenie. No to myślę, że możemy tutaj, Magda się uśmiechnęła. Ja to bym chciała jeszcze parę inspirujących treści wrzucić. Myślę, że następnym filmie dajcie znać znowu w komentarzu, choć znowu zachęcam do większego działania niż komentowania. Zachęcam też jako lifehack na zakończenie już, żebyście wstali z kolan, to co powiedział Paweł. Zróbcie taki lifehack. Usuńcie social media z telefonu. Na weekend chociaż. I zobaczycie, co się stanie. I obiecuję wam, że nic się nie stanie. Że świat się potoczy, bo on idzie mimo
tego, że mamy tę głowę w social media i możecie wrócić. Pamiętajcie, że zawsze możecie wrócić do tego, jeśli naprawdę wam będzie to potrzebne do pracy. Bo ja często, że nie, ja nie mogę, absolutnie. Czyli chciałbym być w tym życiu, chciałbym coś więcej zrobić, ale mówię, że nie mam czasu. Usuńcie sobie na weekend social media z telefonu, czyli aplikacje, możecie to nie zawsze wrócić. Ja to robię notorycznie, bo miałem ich dużo i po kolei usuwam. Został mi tylko Instagram. Ktoś mówi, wejdź na Facebooka. Ja mówię, nie mam, nie jestem przy komputerze. No jak to? Ja mówię, normalnie. I nie wchodzę i nic się nie dzieje, świat się nie zawalił. Mam więcej czasu na inne rzeczy. Dlatego też tutaj w tych odcinkach mam takie wrażenie, że jestem coraz bardziej świadomy, coraz więcej rozumiem, bo gdzieś ta uwaga już jest w innym miejscu. Już nie na Facebooku, na którym byłem, tylko w innym miejscu. Już ten Facebook nie zna mnie tak jak kiedyś, bo już mnie tam nie ma. A jeśli jestem, no to jestem tylko kontem, ale nie uwagą. Także Magda, Paweł, bardzo dziękuję, mimo że chciałoby się więcej, ale już myślę, że dzisiaj przerwa, żebyśmy to wszystko strawili i w następnym odcinku, na następnym spotkaniu pójdziemy krok dalej. Super, dzięki bardzo. Dzięki, do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.